W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Ja, niżej podpisany Ignacy Jan Paderewski, syn Jana Paderewski, zdrów na ciele i umyśle, wyrażam niniejszym ostatnią swą wolę. Paderewski stosunkowo wcześnie dał się poznać jako osoba wrażliwa na niedolę innych. Pierwsze koncerty, z których dochód przeznaczony był na cele charytatywne, dawał już w 1883 roku, a więc w czasie, kiedy nierzadko sam potrzebował wsparcia materialnego. Po słynnym debiucie paryskim w 1888 roku, a szczególnie po pierwszym amerykańskim tournée, które przyniosło mu ogromny sukces artystyczny i finansowy, bardzo często i hojnie dzielił się swoim majątkiem. Także w testamencie z 1930 roku zawarł szereg zapisów nie tylko na rzecz najbliższej rodziny, ale także dla przyjaciół, współpracowników, sekretarzy, dla uczniów, młodych pianistów polskich. Zapisał także środki dla swoich służących, dla kucharza, ogrodnika, szofera, no i dla szeregu polskich i zagranicznych instytucji. Jesienią 1940 roku Paderewski opuścił Riom-Bosson, swój pozornie bezpieczny dom w Szwajcarii i przez Hiszpanię i Portugalię wyruszył do Stanów Zjednoczonych. Cenne wyposażenie willi, na które składały się dzieła sztuki, obrazy, rzeźba, bardzo cenna kolekcja sztuki chińskiej, ale także księgozbiór, zostały zapakowane w 61 skrzyń i wywiezione do magazynów w Lozannie. Paderewski zdecydował opuścić neutralną Szwajcarię, ponieważ tam nie mógłby prowadzić żadnej działalności, ani politycznej, ani nawet humanitarnej. Paderewski zmarł 29 czerwca 1941 roku w swoim apartamencie w nowojorskim hotelu Buckingham. Nabożeństwo żałobne odbyło się w archikatedrze Świętego Patryka w Nowym Jorku, a następnie trumna otoczona polskim sztandarem była przewieziona do Waszyngtonu. Pogrzeb Paderewskiego odbył się z honorami wojskowymi na Narodowym Cmentarzu Amerykańskim Arlington pod Waszyngtonem. Natomiast serce Paderewskiego zostało złożone tymczasowo w mauzoleum cmentarza Cypress Hill w Nowym Jorku. I dopiero w 1986 roku zostało przewiezione do sanktuarium Matki Boskiej Częstochowskiej w Doylestown w Pensylwanii, gdzie pozostaje do dziś. Natomiast prochy Paderewskiego po upadku rządu komunistycznego w Polsce, a dokładnie w 1992 roku, zostały przewiezione ze Stanów do archikatedry Świętego Jana w Warszawie. Losy spuścizny po Paderewskim po jego śmierci wzbudzały ogromne zainteresowanie. Testament Paderewskiego był przedmiotem licznych spekulacji i tematem wielu teorii spiskowych. Poświadczony notarialnie w 1930 roku dokument został złożony w paryskiej filii banku amerykańskiego finansisty Johna Morgana.
Natomiast informacje o tym testamencie przekazano już po śmierci Paderewskiego w latach 40., a sam dokument otworzono i przeczytano w 1949 roku, a więc 8 lat po śmierci artysty. Nie żyła już wówczas Helena Paderewska, czyli główna spadkobierczyni i osoba odpowiedzialna za realizację wszystkich zapisów. Nie żyła siostra Paderewskiego, Antonina Wilkońska. No i okazało się, że głównym beneficjentem spadku po Paderewskim został Uniwersytet Jagielloński. Archiwum Uniwersytetu Jagiellońskiego gromadzi dokumentację o całej przeszłości naszej uczelni i dokumentację z jej bieżącego, współczesnego funkcjonowania. Mamy też dokumentację takiej sprawy, jaką była długoletnia walka o spadek po Ignacym Janie Paderewskim. Mamy pierwsze sygnały o tej sprawie w protokołach Senatu z 1949 roku. Mamy samą fotokopię testamentu Paderewskiego, jego odpisy w maszynopisach, protokoły posiedzeń komisji, którą powołano do spraw spadku po Paderewskim i całą dokumentację prawną, urzędową, korespondencję, więc jest tych materiałów wiele. Uniwersytet dowiedział się o całej sprawie w 1949 roku, kiedy ujawniono testament Paderewskiego i na początku nie podjął żadnych kroków w tej sprawie. Dopiero po odwilży październikowej sprawa ta pojawiła się ponownie. W nowych warunkach zdecydowano się podjąć starania prawne, wielopłaszczyznowe działania, aby jednak ten spadek pozyskać. Po zmianach powojennych nie istniały już pewne formy prawne, jak na przykład powoływanie specjalnych fundacji stypendialnych. W związku z tym należało nie tylko podejmować starania o odzyskanie tego spadku, ale również zastanowić się, jak w nowych realiach ustrojowych i prawnych będzie można wolę darczyńcy zrealizować. W związku z tym, ponieważ główna część spadku według intencji darczyńcy miała służyć studentom, gros tego spadku postanowiono przeznaczyć na budowę nowego gmachu na potrzeby dyscyplin humanistycznych, zwłaszcza slawistyki. Trwała debata, jak naprawdę będzie się nazywał ten budynek. I ostatecznie przyjęła się forma Collegium Paderevianum i pod tą nazwą budynek, który rzeczywiście wzniesiono, do dzisiaj funkcjonuje. Aczkolwiek już w zmienionej postaci, do dzisiaj jednak służy filologiom jako ich siedziba. Wszystkie zrealizowane pieniądze, które po opłaceniu podatków i kosztów przeszło $650 000 wynosić powinny, proszę umieścić w pewnych 5% papierach państwowych lub miejskich zagranicznych. Pieniądze te uważam za własność narodu i dlatego proszę, by je przekazano Uniwersytetowi Jagiellońskiemu w Krakowie. To jest piękny legat. On się bardzo dobrze wpisuje w tradycję Uniwersytetu Jagiellońskiego, pielęgnowaną na uczelni od wieków, że uniwersytet ma służyć całemu narodowi. Na początku lat 70. w gronie
krakowskich muzykologów powstała inicjatywa utworzenia Centrum Badań nad Życiem i Twórczością Paderewskiego, wielkiego darczyńcy Uniwersytetu Jagiellońskiego. Ówczesna kierownik Katedry Historii i Teorii Muzyki, dr Elżbieta Dziembowska, uzyskała zgodę na przewiezienie księgozbioru, który znajdował się w magazynach Biblioteki Jagiellońskiej, właśnie tutaj do Pałacu Pusłowskich, siedziby krakowskiej muzykologii. Księgozbiór został przewieziony w lutym 1974 roku i został zdeponowany właśnie w tym miejscu, na drugim piętrze pałacu, w dawnej Bibliotece Pusłowskich. Właściwie od początku swojego istnienia ośrodek prowadzi działalność badawczą, dokumentacyjną, popularyzatorską. Organizujemy wystawy poświęcone Paderewskiemu i w tym momencie przygotowujemy się we współpracy z Narodowym Instytutem Fryderyka Chopina do procesu digitalizacji naszych najcenniejszych zbiorów. Przygotowanie do planowanej digitalizacji wymaga ponownej inwentaryzacji całego zbioru. Zbiór składa się z około 4000 woluminów książek, mniejszej ilości druków muzycznych, a także rękopisów, w tym autografów Ignacego Jana Paderewskiego oraz autografów manuskryptów innych kompozytorów. W zasadzie przeglądamy ten księgozbiór kartka po kartce, licząc, że oprócz zinwentaryzowania książek odnajdziemy również dokumenty życia społecznego, które, jak się okazuje, między kartkami wielu książek są i czekają na odkrycie. Tego w zasadzie nie spodziewaliśmy się w takim zakresie. Odnajdujemy listy skierowane do Paderewskiego, ale też znajdujemy różnego rodzaju zapiski domowników Riom-Bosson. Ostatnio udało mi się w kilku książkach odnaleźć wyniki badań medycznych. Jeszcze nie wiem, do kogo te badania należały. Jest to niewątpliwie ciekawe doświadczenie również dla nas. Nie jest to taka czysto mechaniczna praca. Nierzadko odnajdujemy takie zaskakujące dla nas obiekty, które spoczywały przez wiele, wiele lat gdzieś na dnie szafy. Są to na przykład zbiory grafiki, dokumentów rękopiśmiennych z XVII, XVIII i XIX wieku, należące niegdyś do rodziny Nowina-Konopków spod krakowskich Mogilan, które Paderewski zapewne musiał kupić w jakiejś takiej większej partii. Na niektórych obiektach są wpisane ceny. Oczywiście przed digitalizacją będziemy musieli zabezpieczyć cenne znaleziska, cenne zbiory, które stanowią bardzo ciekawe świadectwo, mają ogromną wartość nie tylko taką materialną, ale także właśnie historyczną z uwagi na zawarte w wielu egzemplarzach dedykacje różnych osób. Państwu Paderewskim w dowód najgłębszego poważania i w przyjaznym upominku. Henryk Sienkiewicz. Jednym z cenniejszych obiektów w Bibliotece Paderewskiego jest statut kaliski, wydany przez słynnego ilustratora, miniaturzystę, ale też karykaturzystę Artura Szyka. Na 48 kartach, oprócz treści statutu, a więc przywilejów, które społeczności żydowskiej nadał książę Bolesław Pobożny, widnieją miniatury autorstwa Szyka, miniatury przedstawiające dzieje Żydów od XI do XX wieku. Według naszej obecnej wiedzy egzemplarz, który trafił do Paderewskiego, a trafił z dedykacją samego autora, jest jednym z nielicznych egzemplarzy, które zachowały się do tej pory, do czasów dzisiejszych w całości. Ignacemu Janowi Paderewskiemu, jednemu z najwspanialszych synów Polski odrodzonej.
w bezgranicznym uwielbieniu hołd składa Żyd polski Artur Szyk. Przykładem dedykacji, o których wielokrotnie wspominałem, jest dedykacja autorstwa Józefa Piłsudskiego. Znaczący jest egzemplarz, na którym Piłsudski tę dedykację złożył. Mianowicie jest to album zatytułowany Litwa, sporządzony na zamówienie w pracowni nestora polskiej fotografiki Jana Bułhaka. W kwietniu 19 roku, a więc miesiąc przed sporządzeniem tej dedykacji, wojska polskie zajęły Wilno, co oczywiście stanowiło część szerszego politycznego planu Piłsudskiego, zaś rząd Paderewskiego był zajęciu Wilna przeciwny. Państwu Helenie i Ignacemu Paderewskim. W codziennych walkach i bojach życiowych serce ludzkie twardnieje i pokrywa się lekką powłoką egoistycznego znieczulenia. A jednak zawsze pozostają gdzieś zakątki serca, w których zachowuje się cały idealizm młodzieńczy, z naiwnością i szczerością nieledwie dziecka. Takim zakątkiem dla mnie zawsze było i jest przywiązanie do mej ziemi rodzinnej, do Litwy. Niech mi więc wolno będzie ofiarować Państwu tę cząstkę mego serca w skromnym fotograficznym odbiciu. Proszę to przyjąć jako dowód szczerego szacunku i przyjaźni, jako wyraz głębokiej wdzięczności za żywe współczucie i współdziałanie podczas mojej małej epopei wileńskiej tego roku. Belweder, 22 maja 1919 roku. Józef Piłsudski. Jednym z ciekawszych eksponatów w naszych zbiorach jest również album, który Paderewski otrzymał od swoich uczennic z czasów, kiedy pracował jako nauczyciel fortepianu w Instytucie Muzycznym Warszawskim. Otrzymał ów album jako wyraz wdzięczności za czas pracy pedagogicznej. W albumie znajdują się zdjęcia uczennic, ale także przyjaciół Paderewskiego z czasów warszawskich. Tego rodzaju obiekty mogą być więc dla badaczy wspaniałymi źródłami do badań mikrohistorycznych, swoistymi case studies, wokół których możemy budować całą opowieść, całą narrację. Spośród kompozycji zachowanych w Bibliotece Paderewskiego na szczególną uwagę zasługuje wydanie wyciągu fortepianowego opery Manru. Jej premiera odbyła się w Dreźnie w 1901 roku, ale już kilka miesięcy później miała miejsce nowojorska premiera w słynnej Metropolitan Opera. Z tej premiery amerykańskiej zachowały się uwagi inscenizacyjne na kartach owego wyciągu fortepianowego, w tym takie szczegóły i takie detale jak rozmieszczenie postaci czy śpiewaków na scenie na deskach opery. W Bibliotece Paderewskiego znajduje się ponad 200 rękopisów innych kompozytorów. Mają one taki charakter rękopisów podarunków. Również w zbiorze nut i wydań zachowały się tego typu podarunki, z czego dość ciekawe jest kolekcja nut kompozytorek praktycznie z całego świata. Często na nutach znajdujemy odręczne dedykacje kompozytorek, a niektóre załączały, jak właśnie kolumbijska kompozytorka Josefina Ascot de Baron, swoje prywatne adresy czy liściki z dedykacjami właśnie dla Paderewskiego. Zdecydowana większość nut to zbiory typowe dla wirtuoza, pianisty koncertującego. Zarówno wydania klasyków jak Bach, Mozart, Beethoven, aż po współczesnych kompozytorów Paderewskiemu, jak chociażby Saint-Saëns czy Claude Debussy. Co ciekawe, w zbiorach zachowały się również egzemplarze noszące ślady użytkowania mistrza, a więc notatki i uwagi wykonawcze, które zapisywane były charakterystycznym niebieskim ołówkiem.
i możemy mieć pewność, że właśnie z tych wydań Paderewski korzystał, ucząc się i przygotowując swój szeroki repertuar. O tym koncercie Saint-Sansa, co ciekawe, wspomina w listach z Wiednia, gdzie w 1885 roku pisze, że jest w trakcie nauki koncertu i właśnie przygotowuje się do wykonania tego utworu. Wiedeń, 11 lutego 1885 roku. Koncert Saint-Sansa nieźle już idzie. Mogę go zagrać w Warszawie jako nowość. Dotychczas nikt go tam nie wykonywał, z wyjątkiem Szlocera, któremu raz akompaniowałem u niego w domu. W latach powojennych Paderewski był postacią bardzo niewygodną dla komunistycznej propagandy. Nie mieścił się w ówczesnym panteonie bohaterów narodowych. Dziś jest inaczej. Mamy szereg instytucji, którym Paderewski patronuje, natomiast wciąż jeszcze nie istnieje instytucja, która przedstawiałaby w sposób kompleksowy działalność artystyczną, społeczną i polityczną Paderewskiego w takim szerszym, historycznym kontekście. Mamy znakomite Muzeum Chopina, mamy Muzeum Piłsudskiego w Sulejówku z nową siedzibą, natomiast nie mamy instytucji poświęconej wyłącznie Paderewskiemu, który właściwie całym swoim życiem, całą swoją sztuką i swoim majątkiem służył ojczyźnie. Może to zabrzmi patetycznie, ale wydaje się, że taka instytucja powinna powstać, bo jesteśmy to Paderewskiemu po prostu winni.